Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Okazuje się, że potrzeba nie tylko jest matką wynalazku, ale również matką nagrywania filmików. Jakieś 2 filmiki temu nagrywałem materiał o tym, jak podwyższony poziom witaminy B12, więc kobalaminy, jest bardzo mocno powiązany z występowaniem nowotworów litych i że właśnie ten podwyższony poziom witaminy B12 powinien być poniekąd markerem ostrzegawczym, ostrzeżeniem od organizmu, że coś się dzieje nie tak potencjalnie. I w komentarzach pod tym filmikiem wielu z Was zaczęło pisać, że ja na przykład miałam, czy mam podwyższony poziom witaminy B12, mój lekarz to olał, albo na przykład mam po prostu podwyższony poziom witaminy B12 i co należy z tym zrobić. Rozsądnym krokiem wydaje się więc po prostu omówienie dokładnie tego tematu, żeby po prostu pokazać osobom, ale mam nadzieję, że również innym specjalistom z branży medycznej czy dietetycznej, jak podążać diagnostycznie, kiedy ten poziom witaminy B12 będzie wykryty. I tutaj warto zacząć od fragmentu, który dosyć często jest poruszany w wielu tych badaniach dotyczących podwyższonego poziomu witaminy B12, bo mówi się, że w tych badaniach, że lekarze bardzo często traktują podwyższony poziom witaminy B12 jako aberrację jakąś nieszkodliwą. Na zasadzie, wy coś wyszło nie tak, coś tam jest krzywo, nie ma co się martwić specjalnie, jedziemy dalej. I to jest olbrzymi kłopot, ponieważ ten podwyższony poziom witaminy B12 jest najczęściej, to jest przytłaczająca liczba przypadków powiązanych z bardzo poważnymi chorobami albo minimum poważnymi chorobami. Bardzo rzadko to jest aberracja, że tak powiem, sama w sobie, że coś tam wyszło nie tak i możemy to olać. I właśnie w tych badaniach bardzo mocno podkreśla się, że wykrycie podwyższonego poziomu witaminy B12, chcę, żeby wszyscy to mocno usłyszeli i jasno, powinno być jakby przyczółkiem do dalszej diagnostyki. Nie olewamy tego, to jest przyczółek do dalszej diagnostyki i zaraz sobie wytłumaczymy czemu. I tutaj tylko warto podkreślić, jak zawsze, dla mnie olbrzymi rozsiew między medycyną mainstreamową a badaniami naukowymi. Często rzeczy, które są opisane w badaniach naukowych, często naprawdę od bardzo wielu lat, czasami 10-20 lat, jak w tym przypadku, są absolutnie ignorowane w typowej medycynie mainstreamowej, co tak naprawdę oczywiście dzieje się na szkodę pacjenta. Więc wydaje mi się, że warto uzupełniać takie braki, zarówno od strony jak pacjentów, jak i specjalistów, którzy zajmują się tą tematyką. Jeśli mówimy już oczywiście o podwyższonym poziomie witaminy B12, to musimy sobie powiedzieć, co oznacza dokładnie ten poziom. I w ostatnim filmiku mówiłem, że typowy zakres witaminy B12 zawiera się w przedziale 211 do mniej więcej 911 pikogramów na mililitr albo nanogramów na mililitr, bo ponieważ przelicznik do pikogramów do nanogramów wynosi 1:1. Natomiast, żeby było jasne, jak to bardzo często bywa przy różnego rodzaju badaniach, różne laboratoria używają różnych metod pomiarowych, czasami różnych odczynników i tym samym te skale mogą się różnić, więc oczywiście to jest jakiś punkt odniesienia, to co ja mówię, natomiast warto, jeśli ktoś by robił takie badanie, czy już ma badanie, zobaczyć, jaką skalę normatywną przedstawia laboratorium, w którym zostało wykonane badanie, bo nie jest jakby niczym dziwnym czy nowym, jest opisane w literaturze, że często te poziomy witaminy B12 w zależności od metody pomiarowej mogą się od siebie różnić i czasami te różnice mogą być dosyć znaczące. I dlatego też warto pamiętać, jeśli wyjdzie komuś podwyższony poziom witaminy B12, po paru dniach robimy dodatkowe badanie, żeby upewnić się, że nie jest to po prostu jakiś fałszywie pozytywny wynik w tym przypadku. Więc jeśli powiedzmy ten typowy przedział witaminy B12 zawiera się od 211 do 900 pikogramów czy nanogramów na mililitr, to mniej więcej większość badań mówi, że te największe kłopoty, czy jakby niepokojące pomiary zaczynają się od 950, a szczególnie od 1000 pikogramów na mililitr. Cokolwiek powyżej tego przedziału będzie już dla nas niepokojące. Jednocześnie warto sobie dodać, że też są kłopoty oczywiście, jeśli chodzi o ten niższy poziom. Więc jeśli nawet ta skala normatywna wynosi od 211 do 911 pikogramów na mililitr, to jest mnóstwo badań, które na przykład pokazują, że jakiekolwiek odczyty witaminy B12 poniżej 400 pikogramów na mililitr są bardzo niepożądane ze względu m.in. na stabilność genetyczną. To jest temat na osobny filmik, jak wiesz, jakichś takich off-topiców, które ja tutaj robię. Natomiast
przy mniejszym poziomie niż 400 pikogramów na ml dochodzi do niestabilności DNA, niestabilności genetycznej i jest znacznie ułatwione powstawanie różnego rodzaju mutacji bazujących na wbudowywaniu uracilu, tak zwanego do DNA. Tym samym utrzymywanie tego poziomu powyżej 400, a szczególnie jeśli chodzi o zdrowie układu sercowo-naczyniowego powyżej 600, jest wskazane najzwyczajniej w świecie. I oczywiście przy dobrej diecie, bogatej szczególnie w mięso, to nie jest dla większości osób specjalny kłopot. Również jeśli chodzi o cukrzyków, cukrzyków mamy w Polsce mniej więcej 2,5 miliona i około 1,5 miliona osób w stanie przedcukrzycowym. U takich osób objawy neuropatii, czy zwalczania neuropatii zaczynają dopiero łagodnieć, kiedy ponownie przekroczymy ten, nazwijmy to, magiczny próg 400 pikogramów na mililitr. I jeszcze jedna rzecz, a propos tego podwyższonego poziomu witaminy B12. Ja ostatnio pokazywałem badania epidemiologiczne, które oczywiście nie pokazują przyczynowości, natomiast jakby ta przyczynowość, żeby była jasna, jest dosyć jasna, bo mniej więcej w zależności od takich dużych, szeroko zakrojonych badań, wieloośrodkowych, które badały stężenie poziomu witaminy B12 u hospitalizowanych pacjentów z różnego rodzaju powodów. Te badania pokazują, że ten podwyższony poziom wynosi mniej więcej od 7 do 18% u takich pacjentów. Więc w porywach nawet jeden pacjent na 5, który znajduje się w szpitalu z powodu jakiejś choroby, będzie mieć podwyższony poziom witaminy B12. Więc znowu jeszcze tutaj muszę podkreślić, to nie są, że tak powiem, czyste korelacje, to jest smutna rzeczywistość. Żeby zrozumieć, dlaczego podwyższony poziom witaminy B12 jest taki ważny, jako ten marker potencjalnie diagnostyczny wskazujący na różnego rodzaju problemy, oczywiście musimy sobie wyjaśnić przynajmniej w minimalnym stopniu ścieżkę, jaką podąża witamina B12, żeby dostać się do organizmu i być, że tak powiem, uwolnioną do krwiobiegu. I ścieżka ta jest, przynajmniej mam nadzieję, że tak jak to przedstawię, stosunkowo prosta. Zaczyna się od wytwarzania haptokoryny w siniankach. Więc haptokoryna to jest takie białko, które będzie wiązać się z witaminą B12 w kompleks. I teraz czemu? Witamina B12 jest bardzo wrażliwa na kwas chlorowodorowy, więc ten kwas HCl, który jest produkowany w komórkach okładzinowych w żołądku. Więc jeśli po prostu by wrzucić witaminę B12 do żołądka, to tak naprawdę jest martwa, nie będzie po prostu nic się z nią potem działo. Natomiast haptokoryna, która jest wytwarzana właśnie w siniankach i która jest jednym z hormonów, który będzie częścią fazy cefalicznej, czyli takiej przedtrawiennej jedzenia, opisywałem to w osobnym filmiku. Ona jest właśnie wytworzona w siniankach i w żołądku łączy się z witaminą B12 w ten kompleks i można powiedzieć, haptokoryna jest osłonką dla witaminy B12. Czyli dzięki haptokorynie witamina B12 nie jest jakby unieszkodliwiana przez kwas chlorowodorowy. Co następnie się dzieje? Ten kompleks zjeżdża do jelita cienkiego, do dwunastnicy. W dwunastnicy mamy działanie hormonów trzustkowych, które będą oddzielać haptokorynę od witaminy B12. I tutaj mamy do czynienia z taką sztafetą, więc haptokoryna to był ten nasz pierwszy biegacz, który idzie tutaj od sinianek do dwunastnicy, czyli początku jelita cienkiego. I właśnie tam, na początku jelita cienkiego, czyli w dwunastnicy, dołącza się do tego tak zwany czynnik wewnętrzny, czyli IF, Intrinsic Factor. On jest również produkowany przez komórki okładzinowe w żołądku. I on będzie wiązać się z kolei teraz z tą już uwolnioną od tej haptokoryny witaminy B12 w dwunastnicy i następnie ten kompleks jest przerzucany do jelita krętego, czyli jakby takiego najdłuższego odcinka jelita cienkiego i tam następnie jest dopiero wchłaniany do krwiobiegu. Więc haptokoryna jest jednym z takich kluczy do zrozumienia tego mechanizmu, bo jednocześnie warto wiedzieć, że haptokoryna będzie wiązać mniej więcej 80% całej witaminy B12. Bez haptokoryny takie pasywne wchłanianie witaminy B12, bez haptokoryny i tego
czynnika IF, intrinsic factor, czyli czynnika wewnętrznego, pasywne wchłanianie witaminy B12 jest mniej więcej 1%, więc jest bardzo, bardzo niskie. I haptokoryna, kiedy jest związana z witaminą B12, witamina B12 nie będzie w żaden sposób wchłaniana. Więc to jest jakby, można powiedzieć, taki pierwszy nasz przyczółek do zrozumienia tego, co będzie się dalej działo. I teraz dodajemy sobie kolejny, że tak powiem, czynnik, żeby zrozumieć ten podwyższony poziom witaminy B12. Jeszcze raz, haptokoryna, kiedy jest związana z witaminą B12 w ten kompleks, wiąże witaminę B12 do formy, można powiedzieć, nieaktywnej. Wtedy ta witamina B12 nic nie robi, ale zwróćmy uwagę, bez haptokoryny witamina B12 jest rozkładana w żołądku, nic się z nią nie będzie działo. Natomiast im więcej haptokoryny, tym więcej jest w stanie złapać witaminy B12 i następnie, oczywiście idąc tym szlakiem, który opisałem, wyzwoić więcej tej witaminy B12 w organizmie, czyli zwiększyć jej występowanie w krwiobiegu. Teraz, co jest w stanie zwiększyć poziom haptokoryny? Więc haptokoryna będzie oczywiście reagować na większą ilość witaminy B12. To znaczy, jeśli będziemy ogólnie w jakiś sposób spożywać czy dostarczać więcej witaminy B12, to będziemy mieć więcej haptokoryny i koniec końców więcej witaminy B12 będzie wydzielanej czy będzie krążyło po całym ciele. Natomiast kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest insulina. Większe wyrzuty insuliny będą zwiększały produkcję haptokoryny. Mówiliśmy sobie, że haptokoryna jest produkowana na początku w siniankach, natomiast to nie jest jedyne miejsce. Ona będzie również wydzielana z innych komórek i będzie transportowana w żółci. Przypominam, że żółć jest produkowana w wątrobie i w płynach trzustkowych. Czyli można powiedzieć, wątroba i trzustka to są jakby dodatkowe, może powiedzieć, miejsca, z których te dodatkowe ilości haptokoryny będą wydzielane. I rzeczywiście, szczególnie kiedy mamy zwiększone wyrzuty insuliny, ta produkcja haptokoryny może być potencjalnie zwiększona, albo kiedy będą kłopoty z tymi organami, jak zaraz dojdziemy. Również warto podkreślić, że zwiększony poziom estrogenów również jest w stanie zwiększyć poziom haptokoryny. I to będzie wiązało się z kolei z rakiem piersi, jak sobie dojdziemy. Wydaje mi się, że to podsumowanie mamy. Jeszcze raz, im więcej haptokoryny, która wiąże witaminę B12 do postaci nierozpuszczalnej czy nieaktywnej na początku, tym więcej potem będzie już po wchłonięciu w jelicie krętym tej witaminy B12 w krwiobiegu. Przejdźmy więc do długiego finału, to znaczy z jakimi chorobami powiązany jest podwyższony poziom witaminy B12. I zaczniemy od niechorób, to znaczy od błahych powodów, dla którego ten poziom jest podwyższony. Mówiliśmy sobie, że haptokoryna jest wydzielana w większej ilości, również kiedy dostarczamy więcej witaminy B12. Kiedy dostarczamy więcej witaminy B12? Przede wszystkim, jeśli będziemy spożywać jakiekolwiek produkty, które będą dodatkowo wzmacniane, czy fortyfikowane, jak to się ładnie mówi, witaminą B12. I tych produktów może być mnóstwo. Trzeba po prostu często popatrzeć, czy produkt, który my jemy, nie ma dodatkowej wkładki witaminy B12. I zdarza się to, jeśli chodzi o różnego rodzaju nawet napoje w obecnej chwili, słodkie. Płatki śniadaniowe są często tym wzbogacane. Widziałem mnóstwo żelków różnego rodzaju, gdzie witamina B12 jest dodatkiem. Jedna pani z sekcji komentarzy pod tym ostatnim filmikiem o witaminie B12 mówiła, że u niej wyszło podwyższone, ale przecież ona je tylko mięso. I okazało się, że również spożywa duże ilości pyłku pszczelego, który po prostu trzeba traktować jako suplement diety, gdzie również zawarta jest znacząca ilość witaminy B12. Więc to są często takie błahe powody. To znaczy albo spożywamy z różnego rodzaju produktów, które są wzmacniane witaminą B12 z znaczącą ilością witaminy B12, albo suplementujemy witaminę B12, bo to oczywiście będzie kolejny powód, tak? I wtedy warto się rozejrzeć. Wiele osób łyka różnego rodzaju multivitaminy, tak? Czy różnego rodzaju jakieś magiczne suplementy, które często nawet nie wiedzą, co zawierają, więc warto wtedy, jeśli na przykład by wyszedł u Ciebie podwyższony poziom witaminy B12, odwrócić takie opakowanie i zobaczyć, czy tam na przykład nie jest napisane metylokobalamina, tak? Adenozyrokobalamina, hydroksykobalamina, cyjanokobalamina. To są takie 4 formy, które będą występować. 3 tak naprawdę występują głównie jako w suplementach, natomiast warto zobaczyć, czy którakolwiek z tych nazw nie występuje w takim suplemencie i znaczy, że wtedy
powód jest błahy, bo chodzi najzwyczajniej w świecie o suplementację. Pojawia się oczywiście też automatycznie pytanie, co jeśli ja jem po prostu dużo mięsa? Tak naprawdę mięso to jest jedyne dobre, prawdziwe źródło witaminy B12 i wiele osób, szczególnie które na przykład jest bardziej na takich dietach mięsnych czy diecie karniwora, się martwi, jeśli ja tego wcinam, czy to jest niebezpieczne? No nie, organizm ma jednak dosyć dużo tych mechanizmów regulacji poziomu witaminy B12 i tak długo jak po prostu nie będzie jakiejś dysregulacji, choćby na przykład zwiększonym wydzialaniem insuliny, szansa na to, że ktoś będzie mieć podwyższony poziom witaminy B12 podyktowany tylko i wyłącznie dietą jest cholernie mała. Więc to są takie, można powiedzieć, dwa błahe powody, czyli po prostu nadmierna suplementacja albo spożywanie z różnego rodzaju produktów. Natomiast jest jeszcze jeden, bym powiedział, taki ukryty, błahy powód. Więc witamina B12 i żelazo to są, można powiedzieć, dwa takie składniki odżywcze, które są wchłaniane dobrze dopiero kiedy jest wysokie zakwaszenie żołądka. Więc wiele osób świadomie albo nieświadomie może znacząco zakwaszać ten żołądek tak, że będzie zwiększone wchłanianie żelaza i witaminy B12, które może wpłynąć na podwyższenie wyniku, mimo że nie ma żadnego patologicznego stanu czy żadnych patologicznych procesów w organizmie. I najczęściej to jest oczywiście ocet jabłkowy, to może być nadmierne spożywanie witaminy C, różnego rodzaju wynalazków, jakieś soki z cytryny, czy po prostu woda z cytryną, betaina HCl z pepsyną, pepsyna. Różnego rodzaju takie suplementy są w stanie mocno zakwasić żołądek i jeszcze raz wpłynąć znacząco czasami na podwyższenie poziomu i witaminy B12 i żelaza, bo wtedy najczęściej zaobserwujemy obie te rzeczy podwyższone, ale też zaobserwujemy podwyższone w przypadku innych kłopotów. Jeśli chodzi o rzeczywiste, duże problemy, to zaczniemy od tego, co omawiałem w ostatnim filmiku, to znaczy podwyższony poziom witaminy B12 przede wszystkim jest bardzo mocno powiązany z nowotworami litymi i przede wszystkim chodzi tutaj o nowotwory trzustki, nowotwory wątroby, rak jelita grubego i rak piersi. Warto zauważyć, że wszystkie te rzeczy są bardzo mocno powiązane, może z mini wyjątkiem, bo nie aż tak mocno rak jelita grubego jest z tym powiązane, ale wszystkie pozostałe nowotwory są bardzo mocno powiązane z nadmiernym wydzielaniem między innymi insuliny, czy w dużej mierze insuliny. Dla osób ciekawych przypominam albo po prostu informuję, że liczba receptorów insulinowych na przykład w piersi jest 6-krotnie większa niż gdziekolwiek indziej w ciele. Nie bez powodu osoby, które mają kłopoty, czy panie, które mają kłopoty z, nazwijmy to, chorobami metabolicznymi, stany przedcukrzycowe czy cukrzycę, nowotwory piersi występują znacznie częściej niż u reszty populacji zdrowych pań. Natomiast, więc podwyższony poziom witaminy B12 będzie występować szczególnie w przypadku tych nowotworów jelitych. Warto jeszcze tutaj powiedzieć, że największe stężenie witaminy B12 będzie występować szczególnie kiedy będziemy mówić o nowotworach wątroby. Tam podwyższenie tego w przypadku i nowotworów wątroby bez przerzutów i szczególnie z przerzutami potrafi być bardzo duże i tych mechanizmów jest parę. Jeden powiązany jest z tym, że podczas rozkładu, jakby degradacji hepatocytów, więc tych komórek wątroby, jest wydzielana większa ilość enzymów, które się nazywają transkobalaminy. To jest jakby dodatkowy element tej całej łamigłówki, które transportują do tkanek witaminę B12. Więc wtedy przy rozkładzie hepatocytów jest więcej transkobalaminy dostarczane i tym samym więcej jest znowu transportowanych do tkanek i cyrkuluje po organizmie witaminy B12. I dodatkowo jeszcze warto wspomnieć, że wiadomo, że też niektóre nowotwory same są w stanie produkować transkobalaminy, czyli jeszcze raz jakby te taksówki, które dostarczają witaminę B12 do tkanek i jakby pomagają cyrkulować po krwiobiegu. Więc podsumowując, jeśli chodzi o nowotwory lite, to przede wszystkim mamy do czynienia z rakiem piersi, rakiem jelita grubego, rakiem wątroby i rakiem trzustki. I tutaj, jeśli chodzi o dalszą diagnostykę, odsyłam do filmiku, w którym omawiałem chyba 40 minut różnego rodzaju takie nowoczesne markery nowotworowe. Wiele z nich nadaje się nie tylko do śledzenia przebiegu choroby, ale również do diagnozy. Natomiast oczywiście wszystkie badania
już dotyczące konkretnego organu, również będą w stanie pomóc. Czy jeśli będziemy mówić o wątrobie, możemy sobie zrobić typowe próby wątrobowe, czyli ASAT, możemy sobie zrobić ALAT, możemy zrobić bilirubinę, fosfatazę alkaliczną, GGTP. Jeśli chodzi o trzustkę, oczywiście możemy sobie zrobić choćby amelazę, elastazę, lipazę itd. itp. Natomiast jeszcze raz warto zacząć od tego filmiku o markerach nowotworowych, ponieważ często nawet jeden z nich, szczególnie taki antygen rakowo-płodowy, który jest bardzo tani, kosztuje parędziesiąt złotych, może już poinformować nas, że z czymś będziemy mieć tutaj kłopot. Idąc dalej, mamy choroby autoimmunologiczne, szczególnie o podłożu zapalnym, tak? Czyli kiedy mamy zwiększone stany zapalne w organizmie. Tutaj przykładem jest toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Goschera, choroba Stilla. We wszystkich tych przypadkach poziom kobalaminy, czy tej witaminy B12 będzie podwyższony. I kolejną kategorią będą ogólnie, można powiedzieć, różnego rodzaju ostre stany zapalne, czyli często infekcje, które wyzwają stany zapalne. Wprawdzie wtedy to podwyższenie, oczywiście warto pamiętać, ono będzie tymczasowe, to znaczy będziemy najczęściej czuć symptomy jakiejś choroby. Jeśli pójdziemy do laboratorium, może się okazać, że ten poziom witaminy B12 będzie podwyższony poprzez akurat w tym przypadku mechanizmem jest zwiększanie w serum poziomu transkobalamin, więc tych enzymów, które dostarczają witaminę B12 do tkanek. Natomiast wtedy jeszcze raz, najczęściej będziemy wtedy czuć symptomy i jednocześnie jeśli zrobimy sobie badanie choćby 2 tygodnie później czy tydzień później, to często już ten poziom witaminy B12 może jak najbardziej wrócić do normy. Mówiliśmy sobie o nowotworach itych i między innymi o nowotworze wątroby, więc robimy kółeczko i wracamy właśnie do wątroby. Jakiekolwiek poważniejsze kłopoty z wątrobą będą powodować podwyższenie poziomu witaminy B12. I o jakich kłopotach mówimy poza nowotworami? Mówimy tutaj na przykład, oczywiście jeśli chodzi o nowotwory, to przede wszystkim jakby kłopotem jest ten rak wątrobowo-komórkowy. Natomiast jeśli chodzi o inne kłopoty, przede wszystkim mówimy o ostrym zapaleniu wątroby i marskości wątroby. Oczywiście jeśli chodzi o ostre zapalenie wątroby, dosyć często tutaj będziemy diagnostycznie iść w stronę różnego rodzaju klasycznych, nazwijmy to, wirusów wątroby, czyli HV, HBV, HCV. Co jeszcze tutaj chciałem? W przypadku właśnie ostrego zapalenia wątroby badania pokazują, że będzie mieć podbicie poziomu witaminy B12 25 do 40%. Te mechanizmy już między innymi opisywałem, ale dodatkowym jakby mechanizmem jest to, że witamina B12 jest składowana w hepatocytach i tym samym jakby obumieranie hepatocytów, czyli tych komórek wątroby będzie dodatkowo wyzwalać pulę tej witaminy B12 i puszczać ją w krwiobieg. Natomiast jeśli chodzi o marskość wątroby, no tutaj też sprawa jest dosyć poważna, bo ten poziom może przebić nawet 5-krotnie górny zakres tej skali normatywnej, nawet 5-krotnie, więc to takie już szczególnie mocne podbicia tego poziomu witaminy B12 naprawdę powinny być bardzo, bardzo niepokojące. Szczególnie w różnego rodzaju tam badaniach podają, że już poziomy powyżej 1300-1350 pikogramów na mililitr to jest absolutnie jak amen w pacierzu obowiązek, jeśli komuś zależy na swoim zdrowiu, diagnostyczny. Jeśli po prostu lekarz prowadzący nie chce pomóc, to warto po prostu iść do innego lekarza albo po prostu nawet próbować, przynajmniej kierując się na przykład kierunkami diagnostycznymi z tego filmiku, robić coś na własną rękę, ale zawsze najlepiej z doświadczonym i dobrym specjalistą. Kolejnym powodem bardzo słabo zrozumianym podwyższenia poziomu witaminy B12 będą kłopoty z nerkami. No naprawdę jeśli chodzi o mechanizmy, jest więcej spekulacji na ten moment niż jakichś takich pewników. Tym samym, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie warto sobie zaprzątać głowy, tylko pamiętaj, tak, kłopoty z nerkami też mogą być powodem i opisywałem w osobnym filmiku, dlaczego nie warto stosować typowych tych parametrów do mierzenia funkcji nerek. Oczywiście one są tanie, szeroko dostępne. Mówimy oczywiście o EGFR, czyli ten współczynnik filtracji kłębuszkowej i kreatyninie. One są tak podatne na różnego rodzaju przekłamania, jak chodzi o większe spożywanie mięsa, też picie większej ilości wody, suplementacja witaminą D, bo metabolity witaminy D są w stanie wypaczyć te czynniki, że lepiej robić sobie badanie, jeśli chodzi o funkcję nerek, badając marker, który się nazywa cystatyna C. Jeszcze jedna rzecz z takich
powiązanych z wątrobą prostych. Przy alkoholizmie również jest zwiększony poziom często witaminy B12, ale to oczywiście już na logikę będzie się łączyć po prostu z uszkodzeniem wątroby czy marskością wątroby oczywiście w stanie końcowym. Ostatnią kategorią problemów powiązanych z podwyższonym poziomem witaminy B12 i to bardzo mocno będą różnego rodzaju zaburzenia hematologiczne i również nowotwory krwi tym samym. I tutaj będziemy mieć do czynienia na przykład z białaczką przewlekłą, będziemy mieć z białaczką promielocytową do czynienia, nowotwory mieloproliferacyjne, co jeszcze będziemy mieć zespół mielody plastyczny, będzie wchodzić czerwienica prawdziwa. Czasami zdarza się przy neutrofilii, więc znaczącym podbiciu poziomu neutrofilii również. I tutaj wrzucę tabeleczkę, żeby można było zobaczyć, jak mocno są podbite te poziomy witaminy B12 i one są najczęściej podbite u bardzo znaczącej ilości osób. To może być 30-50%, u niektórych, nawet w niektórych z tych chorób ten poziom będzie wielokrotnie witaminy B12 przekraczać normy, tak samo jak w przypadku marskości wątroby. I tutaj jakimś punktem odniesienia takim, że kiedy należy się niepokoić, jest ten poziom 1275 pikogramów na mililitrze. W tym przypadku po przekroczeniu tego poziomu dosyć często właśnie pojawiały się tego rodzaju schorzenia. I na koniec warto również wspomnieć, ponieważ dosyć dużo mówiliśmy o kłopotach z wątrobą. Oczywiście wątroba to będzie jakieś pole bitwy, jeśli chodzi o zaburzenia metaboliczne. Tak, jest cały osobny filmik, 20 ponad parametrów, jak samemu diagnozować, jeśli ktoś ma kłopoty zdrowotne i chciałby pokusić się o taką diagnozę, jak diagnozować zespół metaboliczny. I w różnego rodzaju filmikach opisywałem, że oczywiście w przypadku kłopotów metabolicznych dochodzi często do otłuszczenia wątroby, do zmniejszenia jej funkcji, czego oczywiście konsekwencją może być obniżenie poziomu tych dobrych hipoprotein, HDL, będzie zwiększony poziom trójglicerydów, wiele innych rzeczy, o których mówiłem, natomiast również wtedy oczywiście będziemy mieć dysfunkcję wątroby i w przypadku dysfunkcji wątroby również ogólnie może być podwyższony poziom witaminy B12. Jednocześnie w innym filmiku opisywałem, że insulina jest odpowiedzialna za taki hormon w wątrobie, który nazywa się hepcydyna, który reguluje poziom żelaza. Więc odpukać jeszcze, jeśli żadna z tych rzeczy by się nie potwierdziła, to jeszcze zostaje jedna możliwość, która jest dosyć słabo opisana w literaturze, ale to, że tak powiem, wynika z łączenia faktów, że ktoś może mieć kłopoty metaboliczne i wtedy najczęściej poza podwyższonym poziomem witaminy B12 będziemy mieć podwyższony poziom żelaza, ponieważ właśnie ta dysfunkcja wątroby będzie objawiać się i jednym i drugim. W przypadku żelaza, tak jak mówiłem, będzie to polegało na wpływie insuliny na ten hormon hepcydynę, który razem z ferroportyną będzie takim innym białkiem, będzie regulować poziom żelaza w organizmie. Podsumowując, jeśli mamy podwyższony poziom witaminy B12, jeśli chodzi o błahe powody, trzeba zobaczyć, czy po prostu nie spożywamy zbyt dużej ilości witaminy B12 z różnego rodzaju pokarmów. To często one są fortyfikowane, czyli jest dodawana tam witamina B12 jako po prostu dodatek dietetyczny. To jest pierwszy powód. Drugi, czy nie suplementujemy świadomie albo nieświadomie witaminy B12 różnego rodzaju tabletkami, wywarami, jakieś biowitale, które też często mają dodane witaminę B12. Jeśli chodzi o trzecią rzecz, będziemy mieć do czynienia z nowotworami litymi, więc będą to nowotwory wątroby, nowotwory trzustki, rak jelita grubego, rak piersi, jeśli chodzi o klasyki. Mogą to być dopiero co wymienione nowotwory krwi, czyli różnego rodzaju zaburzenia hematologiczne. Mogą to być kłopoty z wątrobą, czyli wspomniane już choćby ostre zapalenie wątroby, to może być marskość wątroby, właśnie rak wątrobowo-komórkowy. Mogą to być zaburzenia metaboliczne, które szczególnie mocno będą odbijać się na wątrobie. Może to być alkoholizm, który oczywiście będzie naturalnie powiązany znowu z zaburzeniem funkcji wątroby. Mogą to być kłopoty z nerkami. Natomiast warto jeszcze raz tutaj podkreślić, jeśli wyjdzie ten podwyższony poziom witaminy B12, jeszcze nadmierne zakwaszenie żołądka. Natomiast jeśli wyjdzie ten podwyższony poziom witaminy B12 i nie daj Boże zdarzyłoby się, że lekarz by mówił, że ignorujemy to po prostu jest aberracja, absolutnie się na to nie zgadzać i jeszcze raz albo zmienić lekarza, albo drążyć samemu.
w tych badaniach pięknie jest pokazane, że bardzo często, zanim dochodzi na przykład wielu tych nowotworów do przerzutów, jeden z niewielu tak naprawdę wskazówek, że coś się dzieje, bo nie ma symptomów po prostu jeszcze, że tak powiem, jakichkolwiek znaczących. Jednym z tych właśnie markerów czy symptomów będzie podwyższony poziom witaminy B12, więc często zanim te nowotwory zaczną robić przerzuty, można już to potencjalnie przez przypadek wykryć i można zacząć temu przeciwdziałać, więc bardzo proszę, jeśli komuś to wyszło, wydać trochę kasy, zrobić tą diagnostykę. Wydaje mi się, że nawet jeśli to wyniesie parę stów, to lepiej spać spokojnie, po prostu wiedząc, że wszystko jest z organizmem ok i raczej to będą jakieś błahe powody podwyższenia tego poziomu witaminy B12. Dzięki piękne za wysłanie odcinka. Jak zawsze, ja zajmuję się, czy jakby zacząłem swoją karierę jako specjalista do spraw pamięci i do tej pory to jest jedna z takich głównych rzeczy, którą robię, czy jedna z wielu rzeczy, którą robię. Dlatego zapraszam Cię w ramach wsparcia kanału albo może postanowień noworocznych, zmiany pracy do mojego kursu Kuźnia Ekspertów, czyli jak skutecznie zapamiętywać informacje, tworzyć ich rozumienie, wdrażać je z dowolnej dziedziny. Szczególnie jeśli chodzi o dziedziny napakowane informacjami, gdzie jest mnóstwo informacji do zapamiętania, jest duża konkurencja i trzeba się jakoś wybić. Zapraszam również wszystkich entuzjastów języków obcych i osoby, którym są potrzebne języki obce. Szybko się ich nauczyć skutecznie do kursu Laboratoria Słownictwa, czyli Vocabulary Labs. W obu tych kursach ja służę swoim wsparciem merytorycznym. Jeśli chodzi o badania, jak zawsze są w opisie. Jeśli chcesz zapisać się do newslettera, gdzie publikuję artykuły o językach, pamięci, analizie danych, również znajduje się to w opisie. Jeśli chcesz zostać patronem kanału i ściągać m.in. fiszki ze wszystkimi informacjami, o których mówię i mieć dostęp do forum, gdzie można mi zadać pytanie, również link znajduje się w opisie. I oczywiście na koniec najważniejsze, jedna z takich klasyków, jeśli chodzi o mój kanał. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypięte, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. I następnym razem ruszamy z następnymi tematami. Będą, mam nadzieję, trochę ciekawsze, bo tutaj było mnóstwo tych informacji, ale takie filmiki diagnostyczne. Wiem, że mimo, że one nigdy nie będą specjalnie popularne, to są szalenie pomocne i nawet jeśli pomoże garści osób uświadomić sobie, że jest jakiś poważny kłopot, zanim jest za późno, to było to absolutnie warte tego czasu. Dzięki piękne i do zobaczenia w następnym.